Brytyjczycy umieścili 500 ton amonalu. Był to największy nienuklearny wybuch w historii ludzkości. Nigdy wcześniej, ani później człowiek nie spowodował większego wybuchu. Tutaj na polach wokół miejscowości Messines, po belgijsku, po flamandzku Messen, znajduje się miejsce wiekopomnego wydarzenia, które odbyło się 24 grudnia, czyli w Wigilię roku 1914. Tutaj to miejsce nazywa się tak zwany Christmas Truce. Oznacza to pokój świąteczny, albowiem to tutaj, dokładnie w Wigilię roku 1914, niemieccy oraz brytyjscy i francuscy żołnierze wyszli ze swoich okopów i spotkali się tu, na ziemi niczyjej, by złożyć sobie po pierwsze życzenia świąteczne, po drugie wymienić się podarkami. Niemcy częstowali sznapsem, Anglicy częstowali whisky, Francuzi winem, a na końcu na zmrożonej ziemi, jeszcze nie zrytej pociskami, zagrali w piłkę nożną. I dlatego tutaj znajdują się te oto piłki. A ten pomnik został zasponsorowany przez niejakiego Michela Platini, prezydenta UEFA, obecnie prawdopodobnie odsiadującego karę pozbawienia wolności. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda rekonstrukcja tych okopów. Tutaj jest zrekonstruowana linia okopów prowadzących tu i tu jest właściwa linia okopów. One oczywiście są zbudowane niedawno, to znaczy nie zbudowane, a odrestaurowane. Położone po prostu nowe impregnowane deski, bo wiadomo, że nie wytrzymałyby 100 lat. To też jest względnie nowe, natomiast miejsce historycznych wydarzeń jest dokładnie to samo. Jak spojrzycie tutaj na okopy, a właściwie ich fragment, okop nigdy nie jest prosty. Zawsze jest zygzakowaty i bardzo często co kilka metrów musi się załamywać. Po pierwsze po to, żeby ogień z samolotów nie mógł skosić wszystkich żołnierzy znajdujących się w okopie. Po drugie, gdyby wpadł tutaj pocisk, to podmuch oraz odłamki porażą tylko tych, którzy są w tym pierwszym załamaniu. Po trzecie, gdyby wróg wpadł do okopu, zdobył to miejsce i na przykład otworzyłby ogień z karabinu maszynowego, gdyby okop był prosty, zabiłby wszystkich aż do końca. W ten sposób żołnierze byli chronieni. Utrudniało to nieco komunikację, natomiast bardzo chroniło życie. Tam dalej znajduje się cmentarz, których tu jest bez liku. Jest tu bez przesady kilkaset cmentarzy. Ale jeżeli chcecie zobaczyć artystyczną wersję owego świątecznego rozejmu, jest taki film pod tytułem Boże Narodzenie po polsku, w którym na przykład słynny internacjonał niemiecki Daniel Brühl gra niemieckiego oficera. I tam jest taka wizja reżyserska, że Szkoci w tych okopach grali na dudach melodię znanej kolędy Silent Night. Po drugiej stronie, kilkaset metrów stąd, niemiecki żołnierz mający uzdolnienia muzyczne zaczął śpiewać Stille Nacht, Heilige Nacht. I w końcu ktoś zdobył się na odwagę, wyszedł na środek z butelką sznapsa, potem wyszedł Anglik albo Szkot i tak zaczęli się bratać. Gdy dowództwo się dowiedziało o tym następnego dnia, od razu tych wszystkich żołnierzy wysłało na inne odcinki frontu i pod groźbą śmierci zakazało
dokonywać tego typu czynności. Ktokolwiek by wyszedł z okopu i próbował się bratać z wrogiem, od razu sąd wojenny. Gdyż można to zrozumieć, albowiem trudno zabić kogoś, z kim przed chwilą wymieniło się prezenty, prawda? Wróg musiał pozostać anonimowy i powinien być przez cały czas obiektem waszej nienawiści, a nie powinien być przyjacielem czy kolegą, który dał ci przed chwilą prezent świąteczny. I już nigdy po 1914 roku żaden świąteczny rozejm nie odbył się, aż do końca wojny. Tutaj w tym pięknym miejscu ktoś ustawił bardzo powiększone zdjęcie, wykonane dokładnie 24 grudnia roku 14. Jeszcze słońce nie zaszło wtedy, musiała być przed 15. I zobaczcie, to jest dowód na to, że ten świąteczny pokój naprawdę miał miejsce. Widać to po czapkach owych żołnierzy. Niemiec, 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 a to jest na 100% Brytyjczyk. Także lepiej nie przyjaźnić się z wrogami, bo możecie zostać podmiotem sądu wojennego. Po straszliwej porażce i masakrze nad Somą w lipcu 1916 roku Brytyjczycy nie porzucili marzeń o wysadzeniu Niemców w kosmos i już w 1917 roku, a konkretnie 7 czerwca, dokonali podobnego manewru jak nad Somą, tylko tym razem o dziwo bardziej skutecznego. Jesteśmy na tak zwanym Messines Ridge, czyli na grzbiecie Messin, gdzie Niemcy z powodu podwyższenia terenu urządzili sobie idealne stanowiska obserwacyjne i obronne. Nie cofaj się, bo spadniesz ze schodów. I tutaj Brytyjczycy już od grudnia roku 16 zaczęli kopać tunele od strony własnych okopów. Tunele rozpoczynały się na dnie 30-metrowego szybu i miały po 500 metrów długości. Od strony angielskich okopów do tego miejsca odległość wynosiła mniej więcej 500 metrów, w zależności od tego, jak daleko ukształtowanie terenu pozwalało zbliżyć się obu liniom i jak szerokie było pole ziemi niczyjej. Załóżmy, że to była to średnia 500 metrów. Prace trwały przez 7 miesięcy, od grudnia roku 16 do czerwca roku 17. Brytyjczycy podłożyli 22 miny, z których dnia 7 czerwca 1917 roku o godzinie 3:10, latem to już widno, wysadzono 19 z nich. Jedną odkryli Niemcy, więc została porzucona. 2 nie wybuchły. Jedna wybuchła dopiero w 1955 roku od uderzenia pioruna. Po prostu ktoś niechcący zbudował dokładnie nad miną słup wysokiego napięcia. Po uderzeniu pioruna ładunek elektryczny zdetonował minę, która na szczęście była w środku pustego pola i zabiła tylko krowę. Natomiast jedna mina do dzisiaj nie została odnaleziona, prawdopodobnie znajduje się pod którąś z farm. Miny te znajdowały się mniej więcej, jak obliczyli inżynierowie brytyjscy, żeby największe szkody Niemcom wyrządzić, znajdowały się około 27 metrów pod powierzchnią niemieckich umocnień. I w tym miejscu, w którym stoimy, wybuchły 2 największe miny. Miały po 30-40 ton amonalu. Amonal to materiał wybuchowy składający się z trotylu, który zawartość trotylu wynosi 40%. Do tego była saletra amonowa i srebrny proszek. To razem tworzyło potwornie wybuchową mieszankę. I jak teraz zobaczycie na zdjęciu lotniczym z 1917 roku, w miejscu, w którym stoimy, nastąpiły 2 najpotężniejsze z owych 19 eksplozji. Jedna nastąpiła o 3:10 i 15 sekund, ale to Wam opowiemy przy okazji wizyty przy kraterze Pool of Peace,
gdzie tam walczyli żołnierze 36. Brygady Dywizji Ulsterskiej. Natomiast tutaj, my znajdujemy się dokładnie w tym miejscu, pomiędzy obydwoma kraterami dzisiaj biegnie linia kolejowa. A tu mamy nałożone zdjęcie z 1917 roku. Dzisiaj jest linia kolejowa tutaj, my jesteśmy tutaj. I to jest krater, który nazywa się Hill 60, czyli wzgórze 60. To jest ten przed nami. Po prawej stronie, 200 metrów stąd, za linią kolejową, znajduje się krater o nazwie Caterpillar, czyli gąsienica. On jest wypełniony wodą. To były dwa największe wybuchy podczas eksplozji min pod Messines. I ciekawostka. Eksplozja pod Messines, na wzgórzu Messines, grzbiecie, była największą eksplozją, jaką spowodował człowiek, wyjąwszy eksplozje nuklearne. Nigdy wcześniej, ani nigdy później człowiek nie spowodował większego wybuchu. W tym miejscu w ciągu sekundy zginęło 10 000 niemieckich żołnierzy. 10 000. Zostali oni wyparowani. Eksplozja wyrzuciła szczątki okopów niemieckich umocnień, bunkrów, żołnierzy na 1300 metrów w górę. Pozostali przy życiu, którzy wytrzymali ten pierwszy wybuch, zostali przysypani na śmierć setkami, tysiącami ton gruzu, ziemi i opadających umocnień, okopów albo bunkrów. W tym momencie Brytyjczycy ruszyli do ataku i zajęli wzgórze Messines. 8 czerwca, dzień później, niemiecki kontratak nie powiódł się i to była jedyna tego typu operacja I wojny światowej, którą Brytyjczycy od początku do końca wygrali. Zdobyli wzgórza Messines, z tym, że uzyskali tylko kilka kilometrów terenu. Było to malutkie zwycięstwo taktyczne, które nie miało żadnego wpływu na dalsze losy wojny. Dopiero później skończyło się lato i zaczęła się słodna jesień 1917 roku. Anglicy, rozochoceni tym zwycięstwem pod Messines, rozpoczęli operację pod Passchendaele, zwaną trzecią bitwą pod Ypres, która była najkrwawszą bitwą, pojedynczą bitwą w historii ludzkości i pochłonęła 800 000 ofiar. Ale o tym opowiemy Wam w którymś z następnych odcinków. A teraz chciałbym, żebyśmy zeszli na dół kratera. Jesteśmy na dnie krateru wzgórza 60. Tutaj nic się nie zmieniło. Ludzka ręka nie tknęła tego miejsca od czerwca 1917 roku. Jak widzicie, to jest epicentrum wybuchu. Tutaj właściwie były dwa wybuchy, bo dwie miny były blisko siebie jednocześnie ułożone. 30-40 ton amonalu mniej więcej tu wybuchło. I jak wspominałem, 10 000 niemieckich żołnierzy pełniących tutaj służbę zakończyło życie w ciągu 1 sekundy. Jak już wspominałem wielokrotnie, wszystkie te drzewa, wszystkie te rośliny zostały zasadzone nie wcześniej niż w 1918 roku, bo jak widzieliście przed chwilą na zdjęciu lotniczym, tutaj nawet jedno źdźbło trawę w 17 roku nie rosło. W czasie ofensywy, na przykład w czasie bitwy pod Passchendaele, przygotowanie artyleryjskie Brytyjczyków, których wspomagało 2300 dział i moździerzy, trwało przez 14 dni i nocy. Setki niemieckich żołnierzy oszalało we wnętrzu bunkrów, nie mogąc się wydostać od szoku artyleryjskiego. Natomiast niemieckie ziemianki albo bunkry betonowe były tak genialnie przygotowane, że większość z tych żołnierzy po prostu, gdy ustała nawała huraganowego ognia, po prostu wyniosła swoje karabiny maszynowe i rozpoczęła masakrę atakujących Brytyjczyków. Przed chwilą sam mogłem stać się jedną z ofiar tego krateru. Fascynujące miejsce. Uwierzylibyście, że to drzewo ma maksymalnie 105 lat? O ile oczywiście zostało zasadzone tuż po wysadzeniu krateru.
Pewnie dendrolodzy by się nie zdziwili. Dziękuję za Waszą obecność przed ekranami. Ekipa się zbuntowała i już nie chcą nagrywać, bo głodni są. Rozumiecie? Tutaj opowieść o rzeziach, o największych możliwych ofiarach, a oni tylko o burgerach i o frytkach belgijskich. Chciałem Wam pokazać tutaj naokoło, jak wygląda ziemia. Ona jest pozostawiona, nietknięta ludzką ręką od 105 lat. Widzicie, porównując to zdjęcie, które widzieliście przed chwilą, jak zryte kraterami jest to miejsce. Zobaczcie. Do dzisiaj poorane milionami wybuchów pocisków artyleryjskich oraz moździerzy. Bardzo dużo jest tutaj turystów, głównie brytyjskich. Parkingi są pełne. Niestety już dzisiaj nie zdążymy z powodu owego buntu podjechać do krateru Caterpillar, leżącego 200 metrów stąd, za torami, ale być może za chwilę będę mógł Wam pokazać to przy pomocy mojego statku powietrznego. Zobaczcie, jak pofałdowany teren, jak idę. Zobaczcie, po prostu same leje po pociskach. Pomimo upływu ponad 100 lat są doskonale widoczne i przypominają nam o tym, co tu się działo. To miejsce, czyli Hill 60, zabezpieczone jest przez czworonożnych pracowników. Jak widzicie, będące tutaj owce zamiast kosiarek czyszczą trawę, skracają ją, pewnie dlatego, że żadna kosiarka nie byłaby w stanie po tym nierównym gruncie celowo pozostawionym się poruszać, więc czworonożni przyjaciele pomagają. Nie umiem obsługiwać gimbala niestety. Zawsze się patrzę w złą stronę, w złe miejsce. Jeszcze tylko ostatnia rzecz, jaką chciałem pokazać. Tu jest monument upamiętniający żołnierzy ze strzelców, z Brygady Strzelców Królowej Wiktorii, którzy oddali swoje życie za swoją ojczyznę w I wojnie światowej 1914-1918. Natomiast tutaj, ostatnia rzecz już, zobaczcie, tu są fragmenty, nie owca, tylko tutaj są fragmenty betonowych bunkrów, które zostały wysadzone w powietrze podczas wybuchu miny na wzgórzu 60. Widzicie żelbet, wystające fragmenty stali. Nic nie mogło się oprzeć 40 tonom amonalu. Nic. Zawsze odwrotnie kieruję gimbala. Dobrze, mam nadzieję, że ta krótka wizyta usatysfakcjonowała Was. A teraz już naprawdę muszę iść coś zjeść. Bo zamiast mojego głosu będziecie słyszeć tylko burczenie brzucha. Jak już wspominaliśmy, straszliwa bitwa o wzgórza Messines rozpoczęła się 7 czerwca roku 1917 od detonacji 19 potężnych min, które Brytyjczycy wykopali pod niemieckimi pozycjami na tak zwanym Messines Ridge, czyli na wzgórzu, na grzbiecie Messines. Jak widzicie, zresztą pokażemy Wam to za chwilę z góry, jesteśmy na wzniesieniu, o które góruje jakieś 30 metrów nad otaczającymi polami i tutaj Niemcy się okopali po to, żeby mieć idealny widok na brytyjskie pozycje. Minę wkopano jakieś 50 metrów stąd, natomiast dokładnie tutaj, gdzie stoimy, były pozycje Brytyjczyków, a konkretnie dywizji 36. Dywizji Ulsterskiej z Irlandii Północnej. I Irlandczycy mieli rozkaz uderzyć na pozycję niemiecką tuż
po wybuchu. Miny miały wybuchnąć o godzinie 3:10 7 czerwca 1917 roku. Latem to już widno. Irlandczycy siedzieli tutaj w okopie i dokładnie o 3:10 miał nastąpić wybuch. I jednocześnie o 3:10 mieli ruszyć do ataku. Wykonali swoje zadanie. Ruszyli do ataku. Niestety mina z nieznanych do dzisiaj przyczyn wybuchła 15 sekund później. I gdy byli już w połowie drogi do krateru, który jest jakieś 100 metrów stąd maksymalnie, wtedy jeszcze nie krateru, tylko niemieckich umocnień, nastąpił straszliwy wybuch 30 ton amonalu. Większość Irlandczyków zginęła przysypana setkami ton ziemi, skał, szczątków niemieckich okopów i innych rzeczy, które pozabijały ich po prostu w drodze. I dlatego tutaj zbudowano ten oto cmentarz. Jak widzicie, pierwszy z brzegu. Zbliż się tutaj z kamerą do mnie. Na każdym nagrobku jest godło Irlandii, czyli harfa i data śmierci. Strzelec R.H. Barnett, królewscy irlandzcy strzelcy. 7 czerwca 1917. 7 czerwca 17. 7 czerwca 17. Wszyscy zginęli 7 czerwca 17 roku. Ten akurat dzień później, z ran, 8 czerwca. Widzicie, że wszyscy zginęli w tym samym dniu, dokładnie w tej samej godzinie. O 3:10 i 15 sekund. I tutaj Belgowie podarowali fragment swojej ziemi dla tych żołnierzy, którzy tu zginęli. Taka inskrypcja jest tutaj na wejściu na cmentarz. Każdy może sobie przeczytać. W 4 językach. Niemiecki, francuski. W 3 i angielski. I jakbyście szukali tego miejsca, ono nazywa się Lone Tree Cemetery, czyli cmentarz samotnego drzewa. A to jest Lone Tree Crater, czyli krater samotnego drzewa. Inaczej też możecie w Google wpisać Pool of Peace, czyli basen pokoju. On jest też wypełniony wodą. To nie jest ten basen, tylko tamten, nad którym za chwilę przelecimy dronem. Jest to jeden z owych 19 wybuchów, które utworzyły jeden największy wybuch w historii ludzkości w bitwie pod Messines 7 czerwca roku 1917. Z tego co widzę, średnica basenu ma jakieś 40 metrów. Wyobraźcie więc sobie, jak potężny musiał być wybuch, że dzisiaj po 106 latach pozostał tak potężny krater. Około 2 metrów jeszcze jest. Bless you. Utworzony został jeszcze krater. Jeszcze 2 metry pod powierzchnią wody jest jeszcze kilka metrów błota. Większość tych kraterów powybuchowych jest zalanych wodą. Natomiast możecie sobie wyobrazić skalę eksplozji i skalę tego, jak ogromna ilość szczątków spadła na Irlandczyków, którzy stamtąd szli. Właściwie biegli, chociaż każdy miał 30 kg sprzętu na sobie. Nie licząc broni, amunicji, kilkudziesięciu magazynków, granatów, opatrunków i jeszcze ciężkich noży z docięcia drutu. Niektórzy nosili ze sobą jeszcze moździerze Stokesa. Jeden niósł moździerz, drugi niósł amunicję. 30 kg to jest co najmniej miał każdy żołnierz. I żeby tutaj dobiec, no to było ryzyko takie, że pół na pół. Jeden ginął, drugi przeżył. Taka była skala strat. Jak mieli szczęście, to straty były mniejsze niż 50%. Także to jest jeden z tych najsłynniejszych kraterów. Morze Spokoju, przepraszam, basen spokoju, bo Morze Spokoju to jest na Księżycu. I cała ta roślinność, jak widzicie,
Ona ma, może te drzewa wyglądają na starsze, ale mają nie więcej niż 106 lat od ich zasadzenia. Żeby Wam uświadomić skalę zniszczeń i skalę wielkości krateru, zróbmy tutaj zbliżenie na krater z roku 1917 z czerwca. Widzicie? To jest ten krater. Widzieliście jego ogrom. Już wtedy był wypełniony wodą. Tu są niemieckie umocnienia, które zostały wysadzone. Natomiast ja jeszcze zapomniałem dodać, że podkop stamtąd, ze strony cmentarza, dzisiejszego cmentarza, a wcześniej irlandzkich okopów, miał 570 metrów na głębokości 27 metrów pod ziemią. Na głębokości 27 metrów podłożono 30 ton amonalu. Praca trwała 7 miesięcy. I te 30 ton amonalu spowodowało ten oto kolosalny wybuch. Łącznie pod Messine w 19 minach Brytyjczycy umieścili 500 ton amonalu. Był to największy nienuklearny wybuch w historii ludzkości. Nigdy wcześniej ani później człowiek nie spowodował większego wybuchu.